Zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału, żebym mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj robię jest za darmo, nic nie sprzedaję, żadnych kursów płatnych ani dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami. Druga opcja wsparcia jest to rejestracja w jakimś propie i wykupienie konta z mojego linka. Wtedy dorzucacie taką cegiełkę do ogólnej puli, z której następnie będą losowane konta tutaj na Discordzie, oczywiście w pełni za darmo. Czyli cała kasa z afilacji wróci do Was w postaci takich rozdań giveaways. Oczywiście wszystko będzie za darmo, transparentnie. Wszystkie informacje znajdziecie również pod filmem w opisie. A teraz przejdźmy do materiału. Jeżeli chodzi o Market Analyzer, to w skrócie Wam opowiem, o co chodzi tutaj. No i tak, prawym dodajecie sobie jakiś instrument, może to być z futuresów, euro na przykład, tak. Ja korzystam tylko tutaj z S&P, bo jest to mi S&P, Nasdaqa, mam złoto. To są takie instrumenty, które jakby są mi potrzebne, natomiast S&P jest głównie mi potrzebny do tego, że patrzę, czy w godzinach otwarcia, czyli o 15:30 naszego czasu, jest to po prostu 200 tysięcy obrotu wolumenu w rynku. Jeżeli jest to około 200 tysięcy, ta cena po prostu będzie trudniejsza do manipulacji. Czyli jeżeli pojawiają Wam się takie świeczki, no to tutaj jest więcej klientów, żeby tą cenę zbierać, tak? Czyli egzekucja zleceń będzie łatwiejsza, bo nie będzie sytuacji takiej, że tutaj dochodzi Wam wykres, macie tutaj swój take profit, a tego Wam po prostu tutaj nie zbierze, tylko cena przejdzie wyżej i tutaj Wam zamknie zlecenie. Czyli będzie jakieś opóźnienie z racji tego, że nie ma wymiany na danym walorze. Musi być dobra wymiana, żeby ta egzekucja zleceń była również dobra. No i jeżeli nie ma tego kapitału, to ruchy będą bardziej chaotyczne, czyli tak będzie szybko rosło coś do góry, zaraz może szybko spadać, tak, bo ta cena nie będzie blokowana, czyli tutaj nie będzie nikt zbierał tych zleceń, żeby tą cenę przyblokować. Mam nadzieję, że to jest jasne. Chodzi o korekty, chodzi o normalny przepływ kapitału na danym walorze. I to też jest bardzo ważne, bo jeżeli macie, chwileczkę, jeżeli macie ruch w górę, tak, macie korektę, macie ruch w górę, macie korektę, macie ruch w górę, no to ten rynek jest bardziej czytelny, prawda? No można, ktoś się zbiera tu na korekcie, ktoś tutaj na breakoutie, tak samo tu na breakoutie, ktoś tu się zbiera na korekcie, tak? Ktoś tutaj shortuje, więc ta wymiana jest dużo łatwiejsza i setupy są dużo łatwiejsze do zobaczenia, jeżeli jest większy wolumen. Jeżeli jest mniejszy, no to wiadomo, jest większa manipulacja, ta cena może iść bardzo szybko w górę, bardzo szybko spadać lub ruchy mogą być nieadekwatne do tego, czy wolumen jest po prostu na danym walorze. Druga bardzo ważna rzecz to jest tak, jeżeli macie kontrakty, na przykład wrześniowy i tu sobie zrobimy grudzień. I to wszystko będzie kontrakt, tak jak już lecę to S&P. I teraz tutaj mamy na otwarciu, powiedzmy na otwarciu, będzie 120 tysięcy, a tu mamy 90 tysięcy. I teraz w takiej sytuacji ja dalej handluję wrześniowy, bo jest po prostu więcej wolumenu. Natomiast jeżeli sytuacja się odwraca, tak, no i tutaj mamy 120 tysięcy, a tutaj będziemy mieli 200 tysięcy, czy nawet będzie tutaj, nie wiem, 125 tysięcy. 125 tysięcy nawet jakby było. To już jest znak dla mnie, że trzeba rolować kontrakt i przechodzić po prostu na grudniowy. I do tego mi właśnie służy Market Analyzer. Dodaję sobie po prostu kontrakt. Kontrakt, nie mam go już chyba usunąłem. Jeszcze wczoraj chyba był, no ale no nieistotne. Dodaję sobie po prostu kontrakt grudniowy, wrześniowy i wtedy patrzę tutaj na ogólny wolumen, tak? Mamy daily volume i sobie patrzę. Jeżeli S&P grudniowe po prostu ma więcej, no to sobie przechodzę, wtedy roluję kontrakt na grudniowy i już rozgrywam grudniowy. W innym przypadku zostaję na wrześniowym. Więc jeżeli chodzi o rolowanie, to w ten sposób jest to bardzo proste. Jeżeli chodzi o instrumenty takie jak euro, nie mam pojęcia, bo nie handluję euro, w ogóle walut nie handluję. Kiedyś handlowałem jeszcze złoto, więc
parę lat temu, no to około 150 tysięcy złoto było, jeśli chodzi o otwarcie. Natomiast złoto bardziej osobiście zawsze handlowałem w godzinach porannych, tak do 15, bo wtedy według mnie najwięcej się działo na złocie. Później, jeżeli nie było wydarzeń na dolarze, no to to złoto już tak bardziej range'owo chodziło. Nie było takich mocnych ruchów. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o złoto, to z wolumenem musielibyście sobie po prostu dodać i mniej więcej każdy dzień sobie zapisywać, ile jest wolumenu i mniej więcej będziecie wiedzieli, jaka wartość to jest fajna do tradingu, czyli gdzie ten obrót jest większy, gdzie wymiana towaru jest większa. Tradycyjnie, jeżeli macie jakieś pytania w sekcji komentarzu, na maila fstrader87@gmail.com, tak samo możecie na Discorda napisać po prostu na maila, jeżeli chcecie się dostać, tam dostaniecie zaproszenie i wszystkie instrukcje. No i niech profity będą z Wami. Trzymajcie się, do usłyszenia.